Cześć, dzień dobry, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Mamy godzinę 4 nad ranem. Dopiero co wstałyśmy z Liwią i szykujemy się do wyjścia. Dla przypomnienia, jesteśmy w Kapadocji. Dzisiaj mamy drugi dzień naszej zorganizowanej wycieczki. No i w planach są balony. Część grupy będzie leciała balonami. My z Liwią wybieramy się na jeepy, żeby oglądać te balony, jak one startują i jak właśnie unoszą się w powietrzu. Jest to przepiękny widok, także trzymajcie kciuki, żeby te balony poleciały. Po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć balony, a nawet polecieć jednym z nich w 2021 roku, kiedy to przyjechałam do Turcji do mojej pierwszej pracy jako przewodnik. Słuchajcie, no i mamy szczęście, bo balony dzisiaj polecą. Do ostatniej chwili była czerwona flaga, ale zmieniła się na zieloną, a my jesteśmy w jeepach. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym napełniane były balony i dochodzi do startu. O, jestem wzruszona. Słuchajcie, jest to przepiękny widok. Mieszczamy się takimi oto jeepami i będziemy śledzić balony. Balony na tle formacji tufowych. Około 100 balonów do 100 balonów jednocześnie w powietrzu. W środku kosze mniej więcej na 25 osób. Balony zlatują ku górze o wschodzie słońca. Po pierwsze jest to przepiękny widok, po drugie ma to duże znaczenie, dlatego że zazwyczaj rano ten wiatr jest najmniejszy, a jak wiemy wiatr ma tutaj ogromne znaczenie w przypadku odwoływania ewentualnych lotów. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć. Jest tak dużo chętnych na tę atrakcję, że tak naprawdę czasami trudno znaleźć miejsce, dlatego polecam Wam jednak zawczasu z wyprzedzeniem rezerwować lot balonem. Lot balonem balonem możecie lecieć zarówno w Kapadocji, jak i w Pamukkale i powiem, że obie atrakcje zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Jest to całkowicie inny widok, dlatego polecam, jeżeli macie taką okazję, to żeby skorzystać z obu miejsc. Wiadomo, że loty w Pamukkale są nieco tańsze. W tym momencie balon w Kapadocji kosztuje w przedziale 270-300 euro, także całkiem sporo, ale tak jak mówię, jest naprawdę sporo chętnych. Jeżeli chodzi o loty balonem, to tak naprawdę dużo właśnie nie tylko to, czy one polecą, czy nie, zależy od siły wiatru, ale także kierunek lotu zależy od kierunku wiatru. Tutaj pilot nie może sterować balonem, może tylko wpływać na wysokość balonu. Lot balonem, mówimy o locie balonem, ale tak naprawdę to jest swobodne unoszenie się. Czekajcie, bo patrzę, czy mi nikt tutaj nie uciekł. Swobodne unoszenie się i opadanie, także nawet osoby z lękiem wysokości mogą korzystać z tej atrakcji. Sesje fotograficzne na tle samochodów, sesje ślubne. Słuchajcie, to jest ogromny biznes, jeżeli chodzi o Turcję. Idziemy dalej do kolejnego punktu, gdzie będziemy mogli oglądać balony z wysokości.
to jest chyba najpiękniejszy widok. Przynajmniej do tej pory, do tego momentu. Zobaczcie. Wow. Przepięknie. Sesja, słuchajcie, ze skakaniem jak zwykle poszła w ruch. Każda z nas zrobiła sobie zdjęcie pamiątkowe. Teraz można podziwiać. Boże, jaki to jest piękny widok. Słuchajcie, jeszcze chciałam dodać jedną ważną informację. Jak będziecie kupować balony, to kupcie z firmy takiej sprawdzonej, dlatego że są różne miejsca startu i żebyście się po pierwsze nie nacięli, że was na przykład nie odbiorą, a po drugie właśnie, że będziecie startować w jakimś beznadziejnym miejscu. Przepięknie. I tutaj jeszcze jeepy. Kinga, szkoda, że ci zrobię zdjęcie. Szkoda, że ci zrobię zdjęcie. Nie, przysięgam. Kinga. İki tane patlatalım. Tamam mı? Tamam. Hadi. One, two, three. Tekene vur be. Szeryfę, było pięknie, naprawdę zdecydowanie polecam, czy żebyście polecieli balonem, czy żebyście właśnie wybrali tak zwaną panoramę, oglądali start balonów z dołu. Jest to niesamowite przeżycie, mimo tego, że już kilka razy miałam okazję uczestniczyć w czymś takim, chociaż jeepami jechałam pierwszy raz, to za każdym razem bardzo się wzruszam i po prostu ten widok robi na mnie ogromne wrażenie, także zachęcam, buziaki, pa pa. Żegnamy się z hotelem, jesteśmy po śniadaniu i teraz jedziemy na dalsze zwiedzanie. Drugi dzień Kapadocji już jest taki no, mniej napięty, jest mniej w grafiku do zobaczenia. Przed nami jeszcze 3 miejsca, także jedziemy zwiedzać dalej. I przyjechaliśmy do kolejnego punktu programu. Jesteśmy w Ucz-Hisar, czyli twierdza. Tym razem podjechaliśmy z góry. Zazwyczaj odbywa się zwiedzanie od dołu. Jest to przepiękne miejsce. Można się tu napić kawy po turecku robionej w piasku. Trzeba tutaj się nieco nachodzić, ale jak tu w całej Kapadocji. Zresztą Turcja, pamiętajcie, że jest krajem wyżynno-górzystym, ale widoki są przepiękne. Spacer w takich okolicznościach sprawia wyłącznie przyjemność. Tym bardziej, że jesteśmy z samego rana i nie jest jeszcze tak gorąco. Och, uwielbiam. Zobaczcie, ile Nazar bądźu.
Bardzo lubię chodzić takimi wąskimi uliczkami, można się zgubić, przespacerować. Oczywiście podczas wycieczki zorganizowanej trzeba pilnować czasu, ale jest naprawdę pięknie i bardzo liczę na to, że któregoś dnia uda mi się przyjechać tutaj na trochę dłużej. Do niedawna były tutaj te budynki, te formacje tufowe zamieszkane. W tym momencie większość zostało przekształcone w kawiarnie albo sklepy. Idziemy do sklepu z regionalnymi przysmakami kapadockimi, także pokażę Wam, co warto tutaj spróbować i co warto zakupić do Polski. Mówiłam Wam, że z tego regionu co jest popularne? Winogrona. I to jest faktycznie kolonia, której nie znajdziecie wszędzie, czyli o zapachu winogron, można sobie spróbować. To jest morela w czekoladzie. Ona nie ma bardzo dużo kofeiny w sobie, troszeczkę Kawa z takie nasze pistacjami, kawy zbożowe. z migdałami. Ma mleczny kolor, chociaż mleka w środku nie ma. Ten mleczny kolor dają orzechy i na zewnątrz mamy morwę czarną. Syrop z morwy czarnej. Ona jest bardziej popularna, jest ta biała wersja, to jak sobie zobaczycie, faktycznie bardziej popularna jest ta wersja czarna, robi się z tego wina, robi się z tego syropy, dżemy, przetwory. I przed nami już ostatni punkt programu wycieczki, nie licząc oczywiście przerwy na obiad. Przyjechaliśmy zobaczyć Karawanseraj. Jest to miejsce, gdzie niegdyś zatrzymywali się podróżni. Słuchajcie, na terenie Turcji znajdował się słynny szlak jedwabny. Handlowano tutaj różnymi rzeczami. No i oczywiście ten handel odbywał się za pomocą osiołków, za pomocą wielbłądów i po prostu w pewnym momencie ci wędrowcy musieli się zatrzymać i do tego właśnie służyły takie budynki, karawanseraje. One znajdowały się między sobą w odległości około 30 km, ponieważ zwierzęta tyle właśnie mogły przejść w ciągu jednego dnia. Ja za chwilę podejdę i pokażę Wam, jak taki budynek wyglądał. Akurat ten jest jednym z największych i najpiękniejszych, także za chwilkę przejdę przez ulicę i pokażę Wam bogato zdobione wejście, nazywane Mukarnasem. Ja nie będę wchodzić do środka, jest to dodatkowo płatne. Ja już kiedyś tam byłam, dlatego zrezygnuję po prostu z wejścia do środka, ale na zewnątrz również przepięknie to wygląda. Tak się prezentuje z większej odległości. Poczekam, jak przyjadą samochody. Przepięknie zdobione wejście, tak zwane Mukarnas. Możecie kojarzyć, bo w Alanii mamy hotel o tej samej nazwie. W środku oczywiście były pokoje dla zatrzymujących się. Można było za darmo tutaj zostać przez 3 dni. Natomiast jeżeli ktoś chciał zostać dłużej, to musiał dodatkowo zapłacić. Była również kuchnia, były pomieszczenia dla zwierząt. Wejście do Karawanseraj kosztuje 2 euro od osoby. W środku możecie zobaczyć m.in. wystawę dywanów. Kochani, ja już w tym miejscu się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że cała relacja z wycieczki do Kapadocji Wam się podobała i zachęciła Was do odwiedzenia tego, moim zdaniem, jednego z najpiękniejszych miejsc w Turcji. Myślę, że naprawdę ta wycieczka jest warta pojechania. Te kilometry są warte do zrobienia, żeby zobaczyć tak unikatowe miejsce na całym świecie. Dlatego polecam oczywiście z całego serca. Przyjeżdżajcie do nas, do Turcji, tak jak mówię, czekamy na Was. Jest Was ostatnio bardzo mało i jest nam z tego powodu ogromnie smutno. Także nie zastanawiajcie się, nie bójcie się. Ja wiem, że różne rzeczy się dzieją w tym momencie na świecie. Natomiast jak mogliście zobaczyć, u nas nic się nie dzieje. W żadnym momencie nie czułam się zagrożona, ani nasi turyści nie czuli się zagrożeni. Także czekamy na Was. Do zobaczenia w Turcji. Buziaki, pa pa.